cęgi w Mirsi DMC100, które wyglądają podobnie do innych, ale to tylko pozory. Kiedy otwierałem pudełko, spodziewałem się, że będą to po prostu dobrej jakości, wygodne, poręczne cęgi. No bo czego się więcej spodziewać po produkcie za mniej niż 200 zł? Te cęgi mają pomiar prądu stałego, napięcia, częstotliwości, rezystancji, pojemności, ciągłości, temperatury, a także detekcję napięcia. Ale też kilka innych, nietypowych, a przydatnych funkcji, które pozwalają mierzyć to, o czym nie piszą nawet w instrukcji obsługi. Na początek formalności. Co mamy w pudełku? Cęgi, sondy ze szpilkami, mogą przebijać izolację, sondę temperatury i kabelek do ładowania. Te cęgi mają wbudowany akumulator, nie musimy kupować baterii, ale trzeba pamiętać o ładowaniu. Nie ma tu typowego pokrętu. Mamy za to przyciski, które okazały się całkiem wygodne. Wyświetlacz kolorowy, dwucalowy i wielofunkcyjny. Wystarczająco duży i czytelny. A co ważne, pokazuje wiele więcej niż tylko wartość mierzona. Na wyświetlaczu możemy widzieć nie tylko minimalne i maksymalne wartości. Możemy także śledzić te zmiany w czasie. Możemy też zapamiętywać pomiary. Wystarczy nacisnąć przycisk i trafiają do rejestru. Zobaczcie, jak to działa w praktyce. Unikalną cechą jest możliwość pomiaru jednocześnie natężenia prądu i napięcia. Mam tu baterię od roweru elektrycznego i obciążenie aktywne. Zamiast obciążenia można użyć np. żarówki. Mierzę napięcie przed obciążeniem, a następnie natężenie prądu i napięcie w czasie obciążenia. Cęgi automatycznie przełączyły się na prąd stały. Dla pewności, że to będzie ten sam moment, robię sobie zdjęcie. Szkoda, że nie mogę zapisać tego do pamięci. Teraz wystarczy kalkulator i można policzyć. Spadek napięcia dzielę przez natężenie prądu i mam rezystancję wewnętrzną baterii. Podobnie można sprawdzać inne baterie, ogniwa, banki energii czy parametry w motoryzacji, ale to już tematy na osobne filmy. Funkcja zapamiętywania może się też przydać do seryjnych pomiarów. Mierzę ogniwa albo sekcję w baterii i naciskam przycisk. Potem mogę przeanalizować wyniki. Widzę napięcia sekcji i mogę je porównywać, bez zapisywania na kartce. Mogę też to zobaczyć na wykresie i obok wykresu. To bardzo wygodne przy pomiarach seryjnych. Nawet jeśli nie widzę wyświetlacza, zapisuję, a potem sobie sprawdzam. Zobaczmy teraz, jak ta unikalna cecha, czyli pomiar napięcia i natężenia prądu jednocześnie, przyda się w innym zastosowaniu. Mam termowentylator jako obciążenie. Można też użyć np. czajnika, żelazka, co tam macie pod ręką. I taki prosty, prowizoryczny adapter, ułatwiający pomiary cęgami. Podłączam i zapisuję napięcie. Następnie obciążam i robię sobie zdjęcie. Mam napięcie oraz prąd w tym samym momencie. Kalkulator i obliczam. I mam wartość impedancji pętli zwarcia. Jest też detekcja napięcia dotykowa oraz do szukania przewodów np. w ścianach. Działa to całkiem dobrze. Te cęgi DM100 mają też TrueRMS, chociaż takiej informacji na obudowie nie znalazłem. Sprawdzą się więc też przy pomiarach przebiegów innych niż sinusoidalne.
Tych cęg można używać także zamiast multimetru. Mamy wszystkie podstawowe pomiary, w tym m.in. rezystancję, ciągłość, pojemność. Moje stare cęgi i multimetr zamieniam na DMC100. A Wam już dziękuję za uwagę i do zobaczenia.